Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich oglądających naszą transmisję. Ja nazywam się Grzegorz Nakielny i jestem pracownikiem działu edukacji i szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Dzisiaj mam wielką przyjemność zaprosić Państwa na pierwszy z 3 wykładów eksperckich, które zostały zorganizowane w ramach projektu Gospostratek HTR, mającego na celu przygotowanie instrumentów prawnych, organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów wysokotemperaturowych. Projekt jest realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzi Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. Projekt ten jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tematem dzisiejszego wykładu będzie odpowiedź na pytanie, co to jest HTR i dlaczego potrzebujemy go w Polsce. W wykładzie poruszone zostaną kwestie ekologii, ekonomii, przemysłu oraz potencjalnych zastosowań tej technologii. W ramach spotkania przewidziano także sesję odpowiedzi na pytania zadane przez Państwa, także ewentualne pytania do eksperta proszę serdecznie zadawać z wyprzedzeniem w trakcie wykładu przy użyciu czatu YouTube. Wykład zostanie poprowadzony przez pana profesora Wacława Gudowskiego, wybitnego eksperta w dziedzinie technologii reaktorów różnego typu, w tym wysokotemperaturowych, wodnych, jak również większości technologii jądrowych 4. generacji. Pan profesor Gudowski jest członkiem Szwedzkiej Akademii Nauk, był współkonstruktorem funkcjonującego od 45 lat reaktora badawczego w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej w Rosji. Przez wiele lat pracował nad różnymi rozwiązaniami problemu zużytego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych, a także w tematyce zabezpieczenia się przed rozprzestrzenianiem technologii i broni masowego rażenia w technologiach jądrowych. Obecnie pracuje nad zastosowaniem reaktorów jądrowych w tak zwanej transformacji wodorowej. Pan profesor wykształcił setki magistrów, dziesiątki doktorów w tematyce energii jądrowej. Panie profesorze, serdecznie dziękuję, że jest pan dzisiaj z nami. Ekran należy do pana. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję Panie Grzegorzu za taką ładną przedstawienie. Spróbuję dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, co to jest reaktor wysokotemperaturowy, dlaczego go potrzebujemy w Polsce i jak było wspomniane, troszeczkę poruszymy sprawy ekologii, ekonomii, zastosowań przemysłowych i potencjalne zastosowania w innych dziedzinach. To jest takie nasze właściwie, taka ilustracja, troszeczkę ilustrująca wizję naszej przyszłości właśnie, w którą wkomponowana jest energia pochodząca z atomu, jak to się mówi, chociaż tak naprawdę pochodzi ona z jąder atomowych. A tutaj to jabłko, jak pamiętamy wszyscy, jest symbolem mądrości. Zachęcam bardzo do zadawania pytań na czacie i proszę pamiętać, zasada jest jedna. Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Także proszę się nie krępować, ponieważ żadne pytanie nie pozostanie, znaczy chyba, że ze względów czasowych, przepraszam, bo tu się muszę zaszczec, bo mamy ograniczone ramy czasowe. Program będzie wyglądał w ten sposób. Opowiem kilka słów o energii. Jest bardzo trudno przygotować taki wykład, nie wiedząc, kim Państwo jesteście. Kim jesteście Wy, do których kieruję te słowa. No więc zakładamy sobie jakiegoś takiego wirtualnego słuchacza. No i próbuję ten wykład tak poprowadzić, żeby był zrozumiały i dla ludzi, którzy mają bardzo niewiele wiedzy na temat fizyki, energetyki i energii, jak i nie irytować ekspertów zbytnimi uproszczeniami. Więc kilka słów o energii, konieczność i warunki polskiej transformacji energetycznej, moja prawdziwa dziedzina kompetencji energia jądrowa, później opowiem o reaktorze wysokotemperaturowym, o bezpieczeństwie, ekonomii i ekologii, no i zakończymy oczywiście jak zwykle podsumowaniem i mam nadzieję mnóstwem odpowiedzi na Państwa pytania. Króciutko o energii. Właściwie co to jest energia?
bo tak wszyscy tego słowa używają, a nie naprawdę niewiele osób stara się go zdefiniować. Energią się definiuje bardzo prosto. Jest to zdolność systemu, czyli układu fizycznego, czyli jakiejś kombinacji, może być to ciało żywe, może być to układ mechaniczny, generalnie system różnych komponentów i jest to zdolność tego systemu do wykonania pracy. W lekkim uproszczeniu zmagazynowana zdolność do wykonania pracy. Energia to jest coś, co jest zmagazynowaną zdolnością do wykonania pracy. Energię uwalniamy poprzez wykonywanie pracy. Jak mamy na przykład o poranku bardzo dużo energii, to zachodzi duże prawdopodobieństwo, że dzień nam upłynie na bardzo efektywnej pracy. Energia i kilka ważnych pojęć, ciąg dalszy. Energia może być przetwarzana, bądź też może występować w różnych postaciach. Przetwarzana i występować, no po to, żeby występować w różnych postaciach, musi przechodzić z jednej postaci w drugą. Na co dzień mamy do czynienia najczęściej z energią cieplną. Ciepło, wystawiamy twarz do słońca, opalamy się także. Energią elektromagnetyczną, to są promienie słoneczne, które również niosą ze sobą promieniowanie ultrafioletowe, które nas na przykład opala. Z energią mechaniczną, to jest wiatr, energia wodna, również energia ruchu. Pojazdy, które się poruszają z pewną prędkością, zawierają dużą ilość energii mechanicznej. No i na ostatnim miejscu jest energia jądrowa, której w Polsce jeszcze niewiele mamy, ale świat z niej korzysta już bardzo, bardzo efektywnie. Przypomnę Państwu, że około 12 do 15% elektryczności, które się produkuje na świecie, pochodzi właśnie dzisiaj z energii jądrowej. W Europie jest to około 25%. I teraz uwaga. Każda przemiana energii z jednej formy w inną formę związana jest ze stratami. I ilość tych spraw, czyli jak coś, to tak jak przelewamy, prawda, z jednego naczynia do drugiego, prawda, robimy to nie zawsze z pełną dokładnością, coś się zawsze wychlapie. Niestety fizyka opisuje, że ten proces strat jest w niektórych przypadkach nieunikniony i określamy ilość taką, znaczy wielkość takich strat takim słowem sprawność. I sprawność jest jasno określona przez prawa fizyki. Bardzo rzadko możemy uzyskać w jakimkolwiek procesie fizycznym sprawność 100%. Jest to prawie że niemożliwe. I na przykład zamiana ciepła na prąd elektryczny w konwencjonalnych elektrowniach waha się od 33 do około 50% w bardzo nowoczesnych. Co to znaczy, że 33% ciepła, które wyprodukujemy, jesteśmy w stanie zamienić na elektryczność. A jak to robimy? No na przykład podgrzewamy wodę, później para jest rzucona na turbinę, turbina się kręci i turbina kręci elektromagnesami i jak uczyliśmy się już w szkole podstawowej, jak się kręci elektromagnes w polu magnetycznym, to generują prąd elektryczny. Sprawność takiego systemu tak naprawdę jest od 33 do 50%. Niestety w elektrowniach jądrowych na przykład i w elektrowniach konwencjonalnych bardzo rzadko się użytkuje te 60 czy 50% ciepła, która nie jest wykorzystana do generacji prądu elektrycznego. Porozmawiamy o tym chwileczkę później, ale proszę o tym pamiętać. Sprawność jest to określa ilość strat przy konwersji jednej energii w drugą. I na przykład, jeśli sobie pomyślimy, jaka jest sprawność silnika samochodowego? No, to jest znaczy, jaka jest chemiczna energia benzyny, którą zużywamy na to, żeby przejechać te 100 kilometrów. Ile, jeżeli to jest, to spożycie jest powiedzmy 10 litrów, no już tak skromnie, 8 litrów na 100 kilometrów, to naprawdę efektywnie wykorzystujemy tylko 30%. Reszta idzie do podgrzewania na przykład atmosfery. Czyli sprawność silnika samochodowego jest tylko w granicach od 30 do 35%. I jest to bardzo trudno przeskoczyć, bo tam są ograniczenia, które wynikają z termodynamiki, z podstawowych praw fizyki. Zawsze zamiana ciepła na inną formę energii jest
determinowana różnicą między źródłem ciepła a chłodnicą. Nie będziemy w to wnikać, dlatego bo to może być temat następnego wykładu, ale proszę pamiętać, zamiana, konwersja energii z jednej formy zawsze się łączy ze stratami, którą określa pojęcie efektywności. Słowo energetyka często się myli ze słowem energia, nieraz używane jest nawet zastępczo. Nie, energetyka to jest dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, która zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzania maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym. I w praktyce energetyka oznacza dostarczanie energii w postaci energii elektrycznej i tak naprawdę w większości energetyka kojarzy się z produkcją energii elektrycznej. Jest to dostarczanie do odbiorcy przewodami elektrycznymi elektryczności produkowanej za pomocą turbin i prądnic napędzanych różnymi źródłami energii, ale generalnie te źródła energii podgrzewają wodę, później para kręci, tak jakbyśmy przyłożyli mały wiatraczek do czajnika, z którego wydobywa się para. Lub energetyka jest też, opisuje proces dostarczania energii cieplnej, dostarczanej za pośrednictwem transportującego ciepła nośnika. W szczególności może nim być para wodna pod dużym ciśnieniem, ogrzana woda lub inne płyny. Jeżeli jakaś elektrownia, która z reguły określa produkowanie energii elektrycznej, dostarcza też ciepło, nazywamy ją wtedy elektrociepłownią. Ja bym nazwał to jednym określeniem siłownia. Większość naszych klasycznych elektrowni nie zużywa energii cieplnej, nie dostarcza energii cieplnej do konsumentów. Wyjątkiem jest na przykład elektrociepłownia Siekierki, która produkuje elektryczność i również ogrzewa dużą część Warszawy. Czyli proszę pamiętać, elektrociepłownia to jest system, który dostarcza i elektryczność, i ciepło. Elektrownia to jest oczywiście tylko energię elektryczną. A proces dostarczania albo produkcji użytkowej energii elektrycznej i energii cieplnej nazywany jest bardzo często w fachowym języku kogeneracją, czyli generujemy jedną formę energii elektrycznej i drugą formę energii w postaci ciepła. Dobrze, to było te kilka słów tego. Polska musi się bardzo szybko zdekarbonizować, czyli przejść na bezemisyjne źródła energii. Dlaczego? No po pierwsze, dlatego, że jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o śmiertelność powodowaną wdychaniem tak zwanych małych cząsteczek. Tutaj w tej tabelce jest to miejskie zanieczyszczenie, tak zwane PM2,5. PM pochodzi od angielskiego particulate matter, czyli materia cząsteczkowa. 2,5 to określa największą 2,5 mikrometra średnicę. To jest najbardziej groźne to generalnie rzecz biorąc pochodne ze spalania pirobenzenu. I one są bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzi. I w Polsce ocenia się, że rocznie jest około 30 000 zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem cząsteczkami PM2,5. W Europie tylko gorszą statystykę ma Turcja, której umiera około 35 000. Tutaj mamy 41 osób znaczy tu jest ilość na głowę mieszkańca, tu jest totalna ilość śmiertelnych przypadków. To nie patrząc na sprawy klimatu. Tutaj Państwo możecie spojrzeć, czerwonym kolorem są te najbardziej zanieczyszczone państwa, Polska, Turcja, Łotwa, a tu są te najczystsze, Skandynawia, Szwecja, która jest bardzo czysta pod tym względem. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Połowę energii elektrycznej w Szwecji produkuje się przy pomocy energii wodnej, 40% przy pomocy energetyki jądrowej, a 10% przy pomocy źródeł odnawialnych. Nie ma jednej elektrociepłowni, która byłaby
która by używała kopalnych materiałów. A Norwegia, która jest znana ze sporej ilości gazu i tego już, jak widzicie Państwo, ma dużo większe zanieczyszczenia. Proszę bardzo, Francja, 75% elektryczności produkowanej przy pomocy energetyki jądrowej, zielony kraj, jeden z najmniej zanieczyszczonych w tej bardzo zindustrializowanej części Europy. Także tu fakty mówią same za siebie. Polska się musi zdekarbonizować jak najprędzej, jak najefektywniej. Teraz argument klimatyczny. Polska jest jednym z liderów niestety emisji dwutlenku węgla. Corocznie, tutaj mam dane z 2016, emitujemy do atmosfery 300 milionów ton. 300 milionów ton, około 8 ton dwutlenku węgla na głowę z paliw kopalnych. I jak popatrzymy na to, z czego ta emisja dwutlenku węgla pochodzi, jak Państwo widzą, połowa tej emisji pochodzi z produkcji elektryczności. 16-17% z ogrzewania budynków, transportów. Natomiast jeżeli popatrzymy na zanieczyszczenie cząsteczkami PM2, to tak naprawdę 50% pochodzi z ogrzewania, ze spalania śmieci, węgla i ogrzewania różnymi tak zwanymi kopciuchami. Także dekarbonizacja ma swoje dwa aspekty. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, jak również zmniejszenie zanieczyszczeniami tymi małymi cząsteczkami PM2,5. No to jak tu powiedziałem, Polska tu jest kolejna mapka pokazująca, tutaj są kraje najbardziej zanieczyszczone cząsteczkami PM2,5. Polska jest tutaj na 12 miejscu, ale jak widzicie, prowadzą generalnie rzecz biorąc te kraje, które się bardzo gwałtownie wyzwoliły z różnych politycznych uwarunkowań i teraz próbują się bardzo szybko rozwijać. Bośnia, Północna Macedonia, Bułgaria, Montenegro. Jak widzicie Państwo, 7 krajów na czele to są te kraje bałkańskie, potem przychodzi Ukraina, Turcja, no i niestety Grecja i niestety Polska. Generalnie rzecz biorąc, w większości dużych miast w Polsce przez dużą część roku powietrze jest zanieczyszczone powyżej wszelakich norm, czyli krótko mówiąc szkodliwe dla zdrowia. No, tu chciałem jeszcze udowodnić, dlaczego Polska jest liderem zanieczyszczenia. To są dane, jest taki site IQR, czyli jakość powietrza i zanieczyszczenie powietrza w różnych miejscach na świecie. 4 listopada 2021 roku, godzina 9:30. Proszę spojrzeć, najbardziej zanieczyszczone miasta, Delhi, Indie, Lahore, Pakistan, Sarajewo, Chengdu i potem przychodzi Wrocław. Kraków na 12 miejscu, Warszawa na 16 miejscu, Poznań na 19 miejscu. W pierwszej 20 4 duże polskie miasta, bardzo zanieczyszczone. Teraz przejdźmy króciutko, dlaczego uważamy, że energia jądrowa, zwana także niewłaściwie, ale historycznie uzasadnioną energią atomową, dlaczego uważamy, że to jest jedno z dobrych rozwiązań dla dekarbonizacji i oczyszczenia polskiego powietrza. Więc króciutko o energii jądrowej i różnych typach reaktorów. Potencjał energii i energetyki jądrowej. Przede wszystkim bezemisyjne źródło energii. W produkcji, znaczy jeżeli patrzymy na analizę tak całościową całego życia, oczywiście w początkowym etapie, czy w kopalniach uranu są pewne emisje dwutlenku węgla, ale w produkcji już energii jest ona zerowa, natomiast w całym cyklu życia tego systemu energetycznego jest ona bardzo mała w porównaniu z każdym innym źródłem energii. Poza tym jest to zrównoważone i częściowo odnawialne źródło energii. Jest dużo dyskusji wiecznej, czy energia jądrowa jest odnawialna, czy nieodnawialna. Ja na to odpowiadam bardzo krótko. Ona jest częściowo odnawialna, bo potrafimy uran 238, który nie jest paliwem, zamienić na paliwo.
to jest dyskusja, co jest następne, ale jest zrównoważona dlatego, bo zawartość energii w uranie i w torze później, jeżeli popatrzymy na to, który jest drugim kandydatem na paliwo jądrowe, jest tyle, że wystarczy nam energii przy dzisiejszym spożyciu na ponad 1000 lat. Ponad 1000 lat perspektywa. A jeżeli potrafimy później jeszcze lepiej wykorzystywać to i na kilka tysięcy lat, jak na przykład potrafimy odzyskiwać uran z wody morskiej. Do czego można używać energii jądrowej? No tu akurat odsalanie wody morskiej nie jest specjalnie dla Polski ważne, ale oczywiście kogeneracja ciepła i elektryczności, ogrzewanie komunalne i ciepło przemysłowe, to co najważniejsze, produkcja wodoru. Ja opowiem króciutko, dlaczego wodór jest taką nadzieją na przyszłość, chociaż ta nadzieja jest czasami troszeczkę przeceniana. Możemy używać też energii jądrowej do klimatyzacji i chłodzenia. Jeśli zmiany klimatyczne będą postępować, klimatyzacja będzie potrzebna w wielu, wielu domach. Coś, co w Polsce kilkanaście lat temu było nie do pomyślenia. No, do produkcji paliw syntetycznych to jest, specjalnie zaznaczam to szarym kolorem. Paliwa syntetyczne mogą być rozwiązaniem na jakiś przejściowy okres, bo paliwa syntetyczne dużo lepiej zużywają kopalne paliwa, ale jest to wciąż bardzo emisyjne źródło energii. Także paliwa syntetyczne uważam, w przejściowym okresie zanim potrafimy być w pełni energetyczny system bezemisyjny, paliwa syntetyczne mogą być częściowym rozwiązaniem, w szczególności dla krajów biedniejszych. E is equal mc square, in which energy is spread equal. Ja tu teraz, przepraszam, cofnę, bo chciałem Państwu, właściwie to jest informacja, którą bym bardzo chciał, żebyście Państwo wynieśli z tego wykładu. Jedna z najważniejszych informacji. Mianowicie, we wszechświecie jest tylko jedno źródło energii. Jedno, nie żadne spalanie. I tym źródłem energii jest tak zwany defekt masy, opisany świetnie przez Alberta Einsteina. Opublikowane już to równanie było w 1905 roku, które mówi, że z masy delta M, nazywam to takim defektem masy, czyli z różnicy masy, bo nigdy całej masy nie potrafimy zamienić na energię, potrafimy uzyskać energię, gdzie mnożnikiem tego defektu masy jest prędkość światła do kwadratu. I teraz proszę popatrzeć, prędkość światła to jest 300 000 kilometrów na sekundę. Jest to ogromna liczba podniesiona do kwadratu, daje nam równanie, że maleńka zmiana masy może nam dać ogromne ilości energii. I to, co się właśnie dzieje w energii atomowej, w energii jądrowej. Maleńkie ilości masy potrafią być zamienione na ogromne ilości energii. To równanie opisuje produkcję energii w każdym przypadku na Ziemi. Energii jądrowej, energii chemicznej. Energia chemiczna to tak samo, ona jest w gruncie rzeczy opisywana równaniem Einsteina, z tym, że ubytki masy są tak minimalne, około 200 milionów razy mniejsze niż w przypadku energii jądrowej, że one są niemierzalne, nie potrafimy tego zmierzyć. Ale to jest źródło, jak spalamy na przykład węgiel i zamieniamy go na CO2, po prostu energia się bierze stąd, że początkowa masa węgla i początkowa masa cząsteczki tlenu O2 jest większa niż cząsteczka CO2 po spalaniu. I ta różnica masy jest zamieniona na energię w postaci ognia, w postaci... Einstein to opisał w bardzo ładny sposób. Ja to go jeszcze raz puszczę, jeżeli się wszystko uda ładnie, bo widzę, że tu mi protestował. Troszeczkę mi protestował. Einstein się nie chce włączyć. No nie chce się włączyć Einstein, ale ten film jest dostępny w internecie. Einstein takim bardzo ładnym angielskim, troszeczkę z niemieckim akcentem tłumaczy, że nie chce się podłączyć, nie będziemy z tym walczyć. Raz się odezwał, ale nie chciał. Generalnie, jak mówię, Einstein opowiada, że bardzo mała zmiana masy
potrafi wyprodukować ogromne ilości energii, dlatego, bo mnożnikiem jest prędkość światła do kwadratu. I jak to wygląda w rzeczywistości? No proszę, skąd ona się bierze, ta energia jądrowa? Otóż tu jest pięknie opisany ten proces. W procesie rozszczepienia uranu-235 mamy taką sytuację, że jeden neutron, cząstka elementarna, uderza w jądro uranu-235 i uran-235 rozszczepia się na dwa lżejsze. Te masy nie są równe, ale zbliżone do siebie. Jedna jest około 140, druga jest około 190 i parę neutronów się przy tym produkuje. I jakbyśmy położyli na wadze te produkty przed reakcją i produkty po reakcji, to produkty przed reakcją będą troszeczkę cięższe niż po reakcji, a różnica w tej wadze zostanie zamieniona na energię. I proszę spojrzeć, w takim procesie rozszczepienia uranu-235 produkuje się około 200 megaelektronów. Mega oznacza milion, czyli 200 milionów elektronowoltów. Elektronowolt to jest miara energii, ona jest na poziomie atomowym, jest około 10 do minus 19 mniejsza niż te mierzalne wartości makroskopowe, ale proszę pamiętać, że atomów i jąder jest mnóstwo, tak jak się mnoży się to przez ilość tych atomów, to wychodzą wtedy ogromne ilości makroskopowe. Ale to, co jest najważniejsze, że to jest około 10 milionów razy więcej niż jeden proces spalania węgla, czyli połączenie się węgla z cząsteczką tlenu, tak jak rozszczepienie jądra przez jeden neutron, taki sam proces dwuczęściowy, ten daje ponad 10 milionów razy więcej energii. I produkujemy w gruncie rzeczy 10 milionów razy mniej odpadów z tego, ponieważ na jednostkę energii produkujemy 10 milionów razy mniej odpadów. Tutaj jeszcze zaznaczam, że w użytym spaliwie te produkty rozszczepienia są tak zwanymi prawdziwymi odpadami, ale w procesie, który zachodzą w reaktorze, mamy nie tylko uran-235, ale i uran-238. Pamiętajmy, że naturalny uran zawiera 99,3 uranu-238 i tylko 0,7 uranu-235. Paliwo jądrowe z reguły wzbogaca się w ten uran-235, tak żeby było około 5% uranu-235 i 95% uranu-238. W normalnym reaktorze tylko ten izotop jest paliwem, ale jeżeli uran-238 pochłonie neutron, rozpada się stosunkowo prędko, tu po 23 minutach na Neptun, potem po 2,3 dniach rozpada się na Pluton i Pluton 239 jest takim samym świetnym paliwem jądrowym jak uran-235. Pochłonie sobie neutron, ładnie się rozpadnie na dwie części i wyprodukuje znowuż ogromne ilości energii. Niestety to, co nazywamy dzisiaj zużytym paliwem, to jest mieszanina właśnie tych produktów rozszczepienia i wciąż jeszcze niezużytego uranu-238. Ja zawsze powtarzam i to jest następna informacja, która chciałbym, abyście Państwo zapamiętali, że to, co nazywamy zużytym paliwem, to, co wyładowujemy dzisiaj z normalnych reaktorów lekkowodnych, to jest około 97% wciąż materiałów do zużycia. Tylko 3% tego paliwa stanowią produkty rozszczepienia, czyli tak zwany prawdziwy popiół. Natomiast te 97% wciąż można użyć, na przykład jako pluton 239, albo w postaci tych tak zwanych cięższych aktynidów można je rozszczepić też na energię. Czyli dzisiejsze reaktory nie są specjalnie, mimo iż produkują mnóstwo energii, wciąż w zużytym paliwie zostawiają około 97% bardzo użytecznych materiałów. O tym musimy pamiętać. Co to jest reaktor jądrowy? Reaktor jądrowy, ten starszego typu, to nic więcej, tylko duży kocioł do gotowania wody. W pewnym uproszczeniu i z pewnymi bardzo specjalnymi cechami.
Mamy dwa takie reaktory, które są dzisiaj w użyciu i które rozpatrujemy tak naprawdę do budowy w Polsce również. To jest reaktor zwany po angielsku BWR, reaktor z wrzącą wodą i reaktor ciśnieniowy. Na czym polega różnica? Proszę spojrzeć, tu jest prawdziwy reaktor, zachodzą reakcje jądrowe, właśnie nasz uran-235 rozszczepia się, produkuje mnóstwo energii, przez to przepływa woda, no oczywiście jak jest gorąca temperatura, ona jest pod ciśnieniem, woda paruje, podgrzewa się, produkuje ogromne ilości pary wodnej pod ciśnieniem. Para wodna zostaje zrzucona na turbinę, tak jak właśnie w czajniku pod dzióbkiem. Turbina się kręci generatorem, czyli magnesami i to produkuje wszystko, prąd elektryczny, który idzie do użytkownika. Później woda, która się skrapla na turbinie, jest lekko schłodzona i znowuż się wprowadza ją do zamkniętego cyklu. Tylko proszę spojrzeć, co jest cechą tego reaktora, że woda gotuje się w samym reaktorze jądrowym. Natomiast drugi reaktor, PWR, których jest zresztą więcej, tych reaktorów jest około 1/4 z 400 mniej więcej pracujących w tej chwili, to 300 z nich jest reaktorów z wodą, z reaktorów ciśnieniowych. Różnica polega na tym, że nie pozwalamy wodzie gotować się tutaj w tym rdzeniu, tylko pod wysokim ciśnieniem przepuszczamy wodę i dopiero w wymienniku ciepła, w generatorze pary generujemy parę i reszta jest taka sama jak w tym reaktorze. I ta para to jest po prostu taka naprawdę sprawna maszyna parowa, z tym, że napędzana jest ciepłem, który jest wytworzony z rozszczepienia jąder. Nic skomplikowanego tak naprawdę. I jeśli się temu przyjrzeć, to głównym problemem energetyki jądrowej jest, że taką bardzo nowoczesną fizykę łączy się wciąż w gruncie rzeczy z maszyną parową Stephensona. Ta część tego systemu naprawdę była rozwinięta już prawie że 300 lat temu. A reaktor jądrowy pierwszy został uruchomiony 2 grudnia 1942 roku. Paliwo jądrowe, jak napisałem, jest ekstremalnie wydajne. Na poprzednim slajdzie widzieliście Państwo, że to jest około 10 milionów razy bardziej wydajne niż normalne spalanie węgla. I jeżeli to przeliczymy teraz właśnie na takie fizyczne wielkości, to proszę spojrzeć. Jeden kompakt paliwowy to jest mniej więcej 2 cm średnicy, mniej więcej 4 cm wysokości i to jest mnóstwo cząsteczek tam uranu w różnej postaci, opowiemy o tym za chwileczkę, upakowanych w takim kompakcie grafitowym, ale proszę spojrzeć na wielkość. To jest pół bateryjki tej malutkiej AAA3A. To odpowiada 1 tonie węgla, 450 litrom ropy albo 480 metrom sześciennym gazu. Proszę spojrzeć, jaka efektywność. To waży kilkanaście gramów i produkuje energię równej 1 tonie węgla. I również po zużyciu produkuje tylko taką masę odpadów. Tutaj odpadów jest niewiele mniej niż 1 tona tak samo. Bo bardzo dużo pozostałości z węgla pozostaje w postaci popiołu, a proszę pamiętać, a dwutlenek węgla idzie do atmosfery, czyli zanieczyszczamy i ziemię, i atmosferę. A tu w gruncie rzeczy trzymamy te wszystkie odpady zamknięte w tym naszym kompakcie grafitowym. Zresztą wrócę do tego tematu, bo to jest jeszcze. Reaktory jądrowe są wyjątkowo sprawnym i wydajnym źródłem energii. Tutaj podaję Państwu wykres wydajności. Wydajność to jest tak naprawdę, przez ile dni w roku pracuje dany system energetyczny z pełną mocą, albo ile produkuje energii w porównaniu z maksymalną teoretyczną energią, którą mogłaby wybrać. Czyli jak gdyby turbina na przykład 1 megawatowa, ile wyprodukuje w porównaniu z tym, gdyby produkowała przez każdą sekundę
przez cały rok. To proszę spojrzeć, węgiel ma tylko wydajność 54%, czyli tak naprawdę produkuje energię przez połowę dni w roku. Resztę wymagają przeładowania i tak dalej. Gaz 55% ma wydajność. Energia jądrowa 90%. To są te nowoczesne, wydajne. Czyli krótko mówiąc, przez 90% dni w roku pracują bez żadnych zakłóceń, bez żadnych tych. Hydroenergia 37%, no oczywiście, bo musi się wody nabrać, a niektóre tamy, jak na przykład tama Hoovera, w ogóle wysychają i już niedobory wody są tak ogromne, że nawet nie produkuje 37% nominalnej możliwości. Farmy wiatrowe na morzu mają około 24%. Jeśli popatrzymy na lądzie, na przykład patrząc na Niemcy, jest to zaledwie 20, niecałe 20%. A energia słoneczna, no wiadomo, noce, dni, pogoda, niepogoda 27%. Także proszę popatrzeć tutaj jeszcze. A nasze lodówki, które potrzebujemy na przykład zasilać prądem, no chciałyby być zasilane przez cały rok, prawda, bez żadnych przestojów. Albo inaczej można na to spojrzeć, po to, żeby uzyskać taką samą moc dla ludzi, w przypadku energii wiatrowej na przykład, trzeba 4 razy więcej wiatraków niż ich nominalna moc. Jeden reaktor z nominalną mocą wystarczy, by na przykład wyprodukować 1 GW, natomiast po to, żeby wyprodukować w ciągu roku te 90% wydajności, potrzeba 4 razy tyle wiatraków mniej więcej, albo 3,5 raza tyle baterii słonecznych, kolektorów albo fotowoltaicznych. To są bardzo ważne liczby, na które warto od czasu do czasu spojrzeć i popatrzeć na to. Jaki mamy wybór w energetyce jądrowej? Tutaj jest taki ładna ilustracja, którą powtarza wielu prelegentów. To jest podział rozwoju reaktorów jądrowych na generacje. Pierwsza generacja to były wczesne prototypy, to były te, które wybudowano pierwsze, tak jak z samochodami. Pierwsze samochody były bardzo mało sprawne, miały dużo błędów, które poprawiono w następnych generacjach. I ta generacja mniej więcej była od 1942 roku, tak naprawdę, od pierwszego reaktora uruchomionego w Chicago, tak zwanego CP1, czyli Chicago Pile 1, mniej więcej do roku 1964. Wtedy nauczono się już wiele, jak polepszyć reaktory i zbudowano wiele i od roku 1963 mniej więcej do lat 90. budowano reaktory. Najwięcej jest teraz tak naprawdę reaktorów tej drugiej generacji, czyli reaktory, na których nauczyliśmy się tylko na pierwszych błędach. Gdybyśmy patrzyli na samochody i próbowali podzielić tak generacjami różnymi, to by tych generacji od produkcji pierwszego samochodu byłoby pewnie ze 20, bo były ulepszenia, był ABS, były pasy, był silnik diesla, no moglibyśmy tych. Potem ulepszone reaktory generacji 2, tak zwane zaawansowane lekkowodne reaktory. LWR stoi Light Water Reactor, czyli reaktory lekkowodne. To jest te, które budowano mniej więcej tak od 90. Niewiele tych reaktorów wybudowano, natomiast wiele projektów przygotowano. Różnica między tymi reaktorami a reaktorami generacji drugiej były te, że na przykład wszystkie miały lepsze zabezpieczenia przed bardzo poważnymi awariami, czyli na przykład stopienie sierdzenia. Były pod tymi reaktorami budowane tak zwane konstrukcja core catcher, czyli wyłapywacze stopionego rdzenia, gdyby tak się stało, żeby ten rdzeń skanalizować do specjalnego urządzenia, które nie powodowały propagacji dalszej katastrofy czy awarii. Później mamy generację 3+, czyli to jest ewolucyjna generacja, ewolucyjny rozwój tych reaktorów. Jest to w większości, do generacji 3+ ewolucyjnej nazwałbym wszystkie reaktory, które dziś, albo większość reaktorów, które nazywamy reaktorami SMR, Small Modular Reactor. Natomiast reaktorami 4. generacji chcieliśmy nazwać tak naprawdę, albo nazywamy te, które mają już rewolucyjne zmiany
w swojej konstrukcji. Niestety technologia tak naprawdę do czasu przełomów w technologii nie lubi rewolucyjnych zmian, tylko się rozwija ewolucyjnie, aż nastąpi jakieś odkrycie, które zmienia. Tak jak, prawda, lampa elektronowa została rewolucyjnie zastąpiona tranzystorem i spowodowała prawdziwą rewolucję. Tu takiej rewolucji tak naprawdę nie ma, natomiast są różne idee, jak te reaktory polepszyć i zrobić jeszcze lepsze. Cała koncepcja reaktorów generacji czwartej ma 20 lat, tak zwane Międzynarodowe Forum Czwartej Generacji powstało dokładnie w 2001 roku, w czerwcu, i grupy wielu ekspertów z wielu krajów pracują razem nad przedkomercyjnym rozwojem takich reaktorów, żeby one były bezpieczniejsze, lepsze, bardziej wydajne i tak dalej, i tak dalej. Są 4 typy reaktorów generacji czwartej. Ja jestem bardzo krytyczny do niektórych z tych, ale nie będę swojej krytyki tutaj opowiadał, natomiast opowiem, które to są reaktory, które należą do generacji czwartej. Jednym jest taki szybki reaktor chłodzony sodem. On nie jest taki bardzo rewolucyjny, bo te reaktory już buduje się od 30 lat, ale wiele zmian zaproponowano nie w samym rdzeniu reaktora, ale już poza nim. Na przykład integrację wymienników ciepła z blokiem reaktora, wydajniejsze turbiny. Fizyka tego już była poznana właściwie 40-50 lat temu, albo nawet i wcześniej w gruncie rzeczy. Pierwszy reaktor, który wyprodukował elektryczność w 1951 roku, w gruncie rzeczy był takim prototypem tego. Także on niby jest rewolucyjny, ale nie za bardzo. Tutaj są temperatury, które można uzyskać z takich reaktorów. To, co najważniejsze, jest że ten reaktor umożliwia zamianę uranu 238 na pluton 239, czyli powiela paliwo, które zużywamy jako uran 235 najpierw, na pluton produkowany z uranu 238. Dlatego nazywamy to jest zamknięty cykl paliwowy. Możemy prowadzić recykling tego zużytego paliwa. Drugim bardzo obiecującym reaktorem, moim zdaniem, jest to reaktor, tutaj go nazywam szybki reaktor na stopionym ołowiu, ale tak naprawdę myślimy tu o reaktorach chłodzonych ciężkimi metalami. Zaliczamy również do tego reaktor chłodzony eutektyką bizmutowo-ołowiową. Eutektyka taka ma dużo mniejszą temperaturę topnienia, także jest troszkę łatwiejsza do zaprojektowania, ale ma inne wady, o których nie warto wiedzieć. Warto tylko pamiętać, że taki reaktor potrafi dostarczyć temperatury do użytkownika, no powiedzmy do 800 stopni Celsjusza. Trudny reaktor, ale takie reaktory zostały zbudowane w postaci reaktorów bizmutowo-ołowiowych dla napędu łódek podwodnych w Związku Radzieckim akurat. Szybki reaktor gazowy, czyli reaktor chłodzony gazem, helem, ale bez żadnych tutaj innych materiałów, też na zamkniętym cyklu paliwowym, bardzo trudny do zbudowania, bardzo duże problemy bezpieczeństwa do rozwiązania, ale wciąż ten reaktor jest uważany za możliwym rozwiązaniem generacji czwartej. Dość wysokich temperatur potrafi. Reaktorem, którym najbardziej nam się podoba i uważam, że jest najbardziej perspektywiczny, to jest też reaktor chłodzony gazem, ale reaktor, który ma w sobie ogromne ilości grafitu. Ja za chwileczkę będę o tym opowiadał. Grafit służy do spowalniania neutronów, te, które produkowane są w rozszczepieniu. Ma to swoje złe strony tak naprawdę, bo te powolniejsze neutrony powodują to, że nie da się tymi neutronami zamieniać uranu 238. Nie da się efektywnie, bo nieefektywnie się da. I dlatego nazywamy to otwarty cykl paliwowy. To paliwo, które się tu wypali, jest w gruncie rzeczy nie do przetworzenia, nie do przeróbki. Ale za to jest nadzieja, że można zamiast uranu wsadzić tam tor i wtedy będzie to reaktor powielający. I na torze da się zrobić ten cykl bardziej zamknięty. To, co jest najważniejsze, temperatury tutaj mogą dochodzić do 1000 stopni i są to świetne temperatury na przykład dla technologii wodorowych. 5. reaktorem to był reaktor z przegrzaną parą.
reaktor lekkowodny, czyli jak gdyby ewolucja tych reaktorów kipiąc z wodą wrzącą i z wodą pod ciśnieniem, tym, że w tym reaktorze mamy już parę przegrzaną. Nie jest to dobry pomysł i wielu ekspertów zarzuciło już pracę nad tym, nie warto nad tym reaktorem się dłużej zgłębiać. Prawdą jest natomiast, że przegrzana para jest świetnym nośnikiem energii i daje dobre sprawności na turbinie. I jest wiele elektrociepłowni konwencjonalnych, które używa przegrzanej pary bardzo efektywnie, polepsza sprawność i w ogóle jest lepiej. Natomiast wpuszczenie przegrzanej pary do rdzenia reaktora nie jest to najlepszy pomysł, ogólnie mówiąc. No i ostatnim reaktorem tej generacji czwartej to jest reaktor na stopionych solach, kiedy w stopionych solach, głównie opartych, to są fluorki litu i berylu, i w tym stopionych solach litu i berylu, fluorków litu i berylu rozpuszcza się uran i mamy od razu reaktor z ciekłym paliwem. On ma duże plusy i bardzo duże wyzwania. Taki reaktor był już zbudowany w Stanach Zjednoczonych w Oak Ridge National Lab w latach 70. Pracował zresztą bardzo długo i bardzo sprawnie, ale przegrał w owych czasach konkurencję z reaktorami lekkowodnymi. Ja nazywam ten reaktor marzeniem dla chemika i fizyka i absolutnym koszmarem dla inżyniera, bo jest go bardzo trudno zaprojektować, natomiast oferuje wysokie temperatury, ma zamknięty cykl paliwowy i ma dużo plusów, ale jest bardzo trudny do zaprojektowania. Jak mnie Państwo spytacie, a spytajcie proszę, który jest najbardziej perspektywiczny, no to oczywiście jest to reaktor gazowy wysokotemperaturowy, grafitowy, chłodzony helem, ten, nad którym pracujemy właśnie w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Ja zresztą tym reaktorem zajmowałem się już w latach 70. Nie rozwinęły się te reaktory tylko dlatego, że nie było tak naprawdę zapotrzebowania, że spalać węgiel, spalać ropę było najtaniej i nikt się wtedy nie oglądał na problemy klimatu, zanieczyszczeń powietrza i tak dalej. No więc co to jest ten reaktor wysokotemperaturowy schłodzony gazem? Skrót angielski HTGR, High Temperature Gas Cooled Reactor, albo czasami go nazywamy HTR, High Temperature Reactor. Ja pójdę od tej strony, gdzie mój kursor idzie, po prostu jest to blok grafitowy złożony z takich heksagonalnych kawałków, który jest wsadzony do kotła bardzo wytrzymającego wysokie temperatury i wysokie ciśnienia. Przepuszcza się przez to gorący hel, później przyszło się hel się podgrzewa. Te bloki składają się z takich sześciokątnych, tu proszę spojrzeć, 0,7 metra mniej więcej, czyli to jest 4 takie warstwy mniej więcej wchodzą. W tych blokach są dziurki. W te dziurki wkłada się koszulki paliwowe, czyli to są takie nałożone na siebie te kompakty paliwowe, o których mówiłem, a w kompakty paliwowe wtłaczane, właśnie spiekane są to, co jest esencją reaktora HTGR, cząsteczka TRISO. Co to jest cząsteczka TRISO? Tu mamy jego opis. W środku to ma mniej więcej około 1 mm średnicy. To bardzo małe. To jest to dokładnie wielkości ziarenka maku. Jądro paliwowe jest około pół milimetra i jest to albo tlenek uranu, wzbogacony w uran 235, a może być węglik uranu też, albo może być uranowęgiel tlen, taki związek. I to jest prawdziwe paliwo. To paliwo jest otoczone warstwą grafitu. Najpierw to jest grafit o niskiej gęstości, później grafit o większej gęstości, a to wszystko jest zamknięte w warstwie węglika krzemu. Karborund. Super wytrzymały, super twardy materiał ceramiczny, który wytrzymuje wysokie temperatury i jest bardzo trudny do mechanicznego zniszczenia. I proszę spojrzeć, te produkty rozszczepienia, które się produkują, tutaj niektóre z nich są gazowe, są pochłaniane w tej warstwie grafitowej, a węglik krzemu nie wypuszcza już tego dalej. Później ten węglik krzemu jeszcze dla osłony jest pokryty grafitem wysokiej gęstości, tak zwany pyrolit. I tutaj tak naprawdę na poziomie najniższym, czyli na poziomie tej malutkiej 1-milimetrowej cząstki paliwa mamy pełne zabezpieczenie
przed jakimiś wyciekami radioaktywnymi, ponieważ cząsteczka węglika krzemu tak naprawdę ma wytrzymałość taką, że zdarza się pęknięcie albo uszkodzenie tej warstwy raz na około 10 do 100 milionów. Niesłychanie wytrzymane. My nazywamy tę cząsteczką TRISO tak naprawdę mikroosłoną bezpieczeństwa. Drugą osłonę bezpieczeństwa to mamy kocioł, a trzecią osłonę bezpieczeństwa to mamy zewnętrzną konstrukcję. Tu jeszcze dodatkowo ten kompakt cały, który jest albo z grafitu, albo z węglika krzemu, on też, jeżeli któryś z tych cząsteczek TRISO na przykład mimo wszystko gazy na przykład radioaktywne przebiją się, to one zostaną zatrzymane w tym kompakcie paliwowym. Także mało tego, porozmawiamy, o bezpieczeństwie. Pytania, które zawsze są zadawane, ważne pytania, które są zawsze zadawane i na które trzeba wiedzieć odpowiedź, to jest tak, czy reaktor jest bezpieczny, czy energia jądrowa jest bezpieczna, ile to kosztuje, a co z odpadami radioaktywnymi, zużytym paliwem. Na odpady i zużyte paliwo chyba poświęcimy oddzielny wykład, natomiast odpowiem króciutko, czy reaktor jest bezpieczny, taki gazowy i ile to kosztuje mniej więcej. Otóż, jak wspomniałem już, bariery i mechanizmy bezpieczeństwa dla reaktora wysokotemperaturowego są wielowarstwowe i mają wiele zadań i wiele, że tak powiem, marginesów na bezpieczeństwa. To, co najważniejsze, te nasze TRISO i nasz kompakt paliwowy wytrzymuje w szczelności temperatury do 1600-1800 stopni Celsjusza. Czyli to się może rozgrzać do temperatur, które są nie do pomyślenia w ogóle w zwykłym reaktorze lekkowodnym. Mimo wszystko nie nastąpi zniszczenie węglika krzemu, ani w tej warstwie, ani w tej. Natomiast jeżeli reaktor się rozgrzeje do tej temperatury 1600 stopni, jest dużo grafitu, więc to wszystko wchłonie powolutku, to od 1600 stopni reaktor wypromieniowuje ciepło na zewnątrz, albo przez konwekcję, albo przez zwykłe promienie, w takim tempie, że nigdy nie przekroczy temperatury 1600 stopni. Czyli możemy wyłączyć całe chłodzenie helem, możemy wyłączyć reaktor, on się nigdy nie rozgrzeje więcej niż 1600 stopni, a 1600 stopni zostanie odebrane przez wypromieniowanie i chłodzenie powietrzem. Także co by się nie stało, ten rdzeń się nie stopi i te warstwy wytrzymają. No, jak się rozgrzeje do tego stopnia, być może będzie to problem ekonomiczny, że już trzeba będzie reaktor wyłączyć, ale nie nastąpi uwolnienie materiałów radioaktywnych, nie nastąpi żadna awaria. To może być nieprzyjemny moment ekonomiczny, ale i to jest najgorszy pomyślany wypadek, mianowicie totalne wyłączenie chłodzenia. Ale jak się wyłączy całkiem chłodziwo, mamy tak zwane inherentne bezpieczeństwo tych reaktorów. Mianowicie przy niekontrolowanym wzroście temperatury ustaje samopodtrzymująca się reakcja łańcuchowa rozszczepień. Fizyka gwarantuje tak zwane ujemne sprzężenie zwrotne poprzez, jeżeli się ten kompakt i to paliwo rozgrzeje więcej niż pozwalamy mu przez ten cyrkulujący hel, to neutrony stają się bardziej leniwe ze wzrostem temperatury i nie powodują już tylu rozszczepień, co w niższej temperaturze, czyli generacja mocy się zmniejsza i w gruncie rzeczy reaktor się sam wyłączy, ponieważ reakcja samopodtrzymująca zostanie przerwana. Mamy drugi efekt, który jest następnym marginesem, tak zwany efekt Dopplera, czyli te leniwe neutrony są pochłaniane w różnych materiałach reaktora dużo więcej, jak reaktor jest rozgrzany. Głównie to pochłanianie zachodzi w uranie 238 w tak zwanych rezonansach. Nie będziemy tu wchodzić w detale, w każdym razie podgrzanie powyżej pewnej temperatury powoduje to, że neutrony są pochłaniane, kradzione z samopodtrzymującej się reakcji łańcuchowej i po prostu reaktor się wyłącza. Poza tym grafit i TRISO rozszerzają się ze wzrostem temperatury, co również wygasza reakcję łańcuchową. Natomiast należy pamiętać, że wygaszony reaktor wciąż produkuje sporo ciepła. Także ponieważ mamy tak zwane ciepło powyłączeniowe, powód na przykład katastrofy w Fukushimie. Natomiast to ciepło powyłączeniowe
jeżeli jest dobrze odprowadzane przez chłodzenie. Natomiast jeżeli chłodzenie też nam się zepsuje, no to dojdzie po paru dniach do podgrzania do tej temperatury 1600 stopni w środku i nastąpi równowaga i już nic się więcej nie będzie działo, poza tym, że będzie troszkę bardziej ciepło wokół tego reaktora. Natomiast nie nastąpi żadne uszkodzenie prowadzące do uwolnienia radioaktywności. Czyli jest to bezpieczny reaktor wysokotemperaturowy. Technologia TRISO, grafitu i węglika krzemu gwarantuje to, że nawet w temperaturach awaryjnych 1600 stopni, a to jest temperatura równowagowa, wyżej się nie podgrzeje, bo tak jak garnek z gotującą się wodą nie podgrzeje się więcej niż do 100 stopni, ponieważ woda wyparuje, tak samo w tym reaktorze nastąpi równowaga temperaturowa i nic się nie uszkodzi. Czy energetyka jądrowa jest bezpieczna? Jeszcze nie. Tutaj bardzo ładny wykres. Ilość przypadków śmiertelnych. Ten wykres odpowiada lepiej niż wszelakie. Wiecie. Tutaj ilość przypadków śmiertelnych na terawatogodzinę energii. Przypominam, tera to jest 10 do potęgi 12, czyli to jest milion milionów watogodzin. To jest taka, Polska produkuje rocznie 160 terawatogodzin energii elektrycznej. Proszę spojrzeć, na terawata węgiel brunatny mamy ponad 30 przypadków śmiertelnych, węgiel kamienny 25, ropa 17, biomasa 5, gaz około 2, 3. Tu wchodzą w to przypadki śmiertelne przy naprawie, przy wybuchach, a najmniej śmiertelne są jądrowa, wiatrowa, hydro i słoneczna. Jądrowa, jak Państwo widzą, jest 0,07 przypadków. Wiatrowe są małe tutaj, ale proszę pamiętać, że przy utrzymywaniu reaktorów, znaczy wiatraków w eksploatacji, szczególnie na przykład przy naprawie farm wiatrowych na morzu, ilość przypadków będzie rosła z czasem. Tu mamy historię już prawie od 60 lat, a wiatrową w gruncie rzeczy do takiej prawdziwej eksploatacji tej wiatrowej energetyki przez wiele lat jeszcze nie doszło, nie ma dużo napraw, także te dane się to jeszcze zmienią. Wodna energetyka to głównie stare awarie tam, no jak się tam coś się stanie, to tu mamy duży problem. Słoneczna energetyka jest też bardzo mało. Ale jak widać ilościowo, proszę spojrzeć na to, są bardzo porównywalne rzeczy i one są zaniedbywalne z punktu widzenia takiego strategicznego. Polskie firmy mogące być zainteresowane użyciem reaktorów HTGR. Rynek ciepła w Polsce. Chciałbym też, żebyście Państwo zapamiętali, że Polska jest potęgą w produkcji wodoru. Produkujemy 1 000 000 ton wodoru rocznie w Polsce. Niestety produkujemy wodór z paliw kopalnych i zaśmiecamy atmosferę tak samo jak przy spalaniu. Polska jest potentatem w produkcji nawozów sztucznych, 20% fosfatowych i 18%. Bardzo energochłonny przemysł i to jest pilna potrzeba. Jak chcemy dekarbonizować energetykę i dekarbonizować ten przemysł, to musimy zamienić źródła energii emisyjne na bezemisyjne. W Polsce potrzebujemy około 6,5 gigawata ciepła rocznie. 6,5 gigawata ciepła. To jest kilka elektrowni, które mogły, znaczy kilka ciepłowni jądrowych, które mogłyby. Poza tym mamy największą ilość w Polsce kotłów węglowo-gazowych, około 180 poniżej 100 MW elektrycznych. Wiele z nich ma ponad 40 lat i tylko 15 kotłów jest młodszych niż 40 lat. Czyli stajemy przed potężnym wyzwaniem. Te kotły tak naprawdę mają czas życia maksimum 50, czyli jesteśmy przed kolosalnym wyzwaniem. No nie będziemy zamieniać starych kotłów węglowych na nowe, bo nic nie zrobimy wtedy. Musimy zamienić to albo energetyką odnawialną, albo energetyką jądrową. Rynek ciepła, jak mówię, 13 największych fabryk chemicznych, to wspomniałem, potrzebuje około 6,5 gigawata ciepła o temperaturze 400 do 550 stopni. Jak popatrzycie Państwo na temperatury osiągalne z reaktorów HTGR, to jest to idealna temperatura. Dla wielu reaktorów byłyby to granice poza możliwością. Reaktor wodny
nie może mieć wyższej temperatury niż około 270 stopni para o tej. No, strategia jest bardzo prosta. Zastąpienie tych kotłów węglowych albo gazowych na przykład jednym reaktorem HTGR, a trzymać na przykład gazowe bojlery jako backupy. Czy reaktor HTGR może być użyty w produkcji wodoru? W jakim procesie? Może być. Ten proces, który najbardziej nam się wydaje ekonomiczny, to są odwrócone ogniwa paliwowe. O tym też następny wykład może, ale jak widzimy, optymalny miks energetyczny, reaktor, i to jest fantastyczna cecha też reaktorów na HTGR, one mogą świetnie współpracować i z energetyką słoneczną, i z energetyką cieplną. Na przykład produkcja wodoru, jeżeli mamy zbyt dużo elektryczności, produkujemy wodór, jak mamy zbyt mało, bierzemy to z reaktora. Pięknie zbalansowany miks energetyczny, gdzie wodór będzie tak naprawdę paliwem przyszłości. Miks z energetyką słoneczną, miks z energetyką wiatrową. To już moje takie własne wizje tego wszystkiego. Ile to kosztuje? Potrzeba dekarbonizacji. Oczywiście to liczymy wszystko, to się używa to się nazywają LCOH, Levelized Cost of Heat. Jakby tego nie liczyć, wychodzi na przykład, że w przyszłości z opłatami za emisję dwutlenku węgla, a opłaty są konieczne nie dlatego, że ktoś nam narzuca, ale bez tych opłat nigdy nie będziemy mieli czystszego powietrza. To reaktory HTR się świetnie wpisują w to. Nie będzie to droższe niż na przykład cykl kombinowany gazowy, nie będzie to droższe niż węglowy, a o ile będzie to zdrowsze i dla ludzi, i dla atmosfery, i dla klimatu. Ekologiczne aspekty, już na sam koniec. Proszę spojrzeć, wielkość terenu koniecznego dla produkcji różnego typu energii na 1 MW mocy. Tak naprawdę to odpowiada powierzchni, ten kwadraciki odpowiadają powierzchni, która jest potrzebna na 1 MW mocy elektrycznej. Proszę spojrzeć, oczywiście gaz, energetyka jądrowa, diesel i węgiel mają bardzo małe wymagania terytorialne. Kolektory słoneczne dla 1 MW potrzebujemy ponad 320 razy 320 metrów. Fotowoltaika większa, farmy wiatrowe na morzu 620 na 620, farmy wiatrowe i geotermia na lądzie ponad 700 metrów. Jeżeli teraz to popatrzymy, wielkość terenu w kilometrach kwadratowych dla produktu gigawatu, to są te same dane, w tym tylko, że hydroenergia to jest ten ogromny niebieski prostokąt tutaj. A proszę spojrzeć, jądrówka, gaz to są w ogóle niewidoczne nawet na tym wykresie. Ktoś, kto przejechał przez Niemcy i zresztą pojawiały się publikacje, gdyby na przykład chciano zastąpić w Polsce całą produkcję elektryczności wiatrakami, to musiałyby stać koło siebie między co 90 metrów. Co 90 metrów. Ktoś, kto przejeżdża przez Niemcy, zapraszam serdecznie. Nie ma 1 kilometra bez zniszczonego krajobrazu wiatrakami. Owszem, wiatraki mają swoją rolę, ale uważam, że to, co zrobiono w Niemczech, jest to totalna destrukcja krajobrazu. Nie mówiąc o szumach, nie mówiąc o ptakach, nie mówiąc o różnych aspektach, o których ogromni zwolennicy energetyki wiatrowej jakoś wiele nie mówią. Więc hasło na dzisiaj: wybierzmy wspólnie i racjonalnie to, co najlepsze dla rozwoju Polski. Dziękuję bardzo i jak mówię, odpowiem chętnie na wszelakie pytania. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za wykład. Dobrze, w takim razie teraz przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy nadesłali pytania na czacie YouTube'a. Pozwoliłem sobie kilka z nich wybrać. Nie mamy zbyt wiele czasu. Panie profesorze, tak dla kontroli czasu nadmienię, że pytań będzie około 5. Dobra. Więc po kolei będę
będę... Minuta na odpowiedź, proszę. Okej, w takim razie przytaczam pytania. Jakie jest realne użycie reaktorów wysokotemperaturowych chłodzonym gazem w świecie realnym? Kiedy takie mikro czy też mini reaktory mogą wejść realnie do użycia? Odpowiem bardzo krótko. Wiele firm amerykańskich, które zapewnia, że w roku 2000, najpóźniej 2026 pierwsze reaktory będą wybudowane. Jeden taki reaktor na Uniwersytecie Urbana-Champaign w Illinois, drugi reaktor w Idaho, trzeci reaktor w Kanadzie, czwarty mamy nadzieję w Polsce do roku 2026. Technologia, znaczy przez wiele lat tak funkcjonowało, że te nowe reaktory to są tak zwane reaktory PowerPoint, prawda, że one są tylko na prezentacjach. Te czasy już minęły. W tej chwili jest około 25 startupów, każdy zatrudniający powyżej 100 osób tylko w Stanach Zjednoczonych, które Chiny w tej chwili podłączają do sieci reaktor wysokotemperaturowy. Uruchomili go 12 września, pierwszy blok. To jest ponad 100 MW elektrycznych, 250 MW termicznych. Drugi blok się kończy. Prąd popłynie do sieci gdzieś za 2-3 tygodnie. Także to już jest realność. Jest to typ troszeczkę inny, bo to jest tak zwany reaktor kulowy, ale niczym się nie różni, poza tym, że struktura nie jest taka heksagonalna, jak żeśmy ją mieli na tym, tylko to jest usypany stos z takich kulek grafitowych wielkości piłki tenisowej. Także to już realność. To już nie to, kiedy w Chinach się podłącza do sieci, w Stanach 25-26, Kanada 28 najpóźniej, Polska mam nadzieję 27. Okej, dziękuję za tę odpowiedź. Kolejne pytanie. A propos stwierdzenia reaktor się wyłącza. Czy to znaczy, że reakcje jądrowe ustają? I odnośnie HTR-a, jak długo jest utrzymywana taka wysoka temperatura w przypadku awarii? Odpowiem króciutko. Znaczy tak, to jest bardzo, bardzo nieprecyzyjne określenie. Reaktor się wyłącza, przyznaje się. Wyłącza się samopodtrzymująca reakcja łańcuchowa, czyli reaktor nie produkuje już ciepła z rozszczepienia uranu, ale mamy wciąż dużo ciepła zakumulowanego w radioaktywnym rozpadzie produktów rozszczepienia. Nazywamy to ciepło wyłączenia. To ciepło wyłączenia przez pierwsze parę godzin to jest około 2-3% nominalnej mocy, czyli jak mamy tam, prawda, 30 MW, no to będzie to około poniżej megawata przez kilka godzin. Później spada to dość znacznie do kilkudziesięciu kilowatów, ale proszę wciąż pamiętać, kilkadziesiąt kilowatów, jedna kuchenka elektryczna w domu ma 2 kilowaty. To jest około 40-50 podłączonych takich kuchenek elektrycznych. I to ciepło trzeba odprowadzić. Jest to dobrze poniżej procenta nominalnej mocy, ale wciąż to ciepło odprowadzić. Ono później łagodniej odpada, ale wciąż jest wiele dni, na których się utrzymuje moc na poziomie, tak powiedzmy, wielu kilowatów. Czyli pierwsze parę godzin to jest 2-3% z 30 MW. Po paru dniach jest to 20-15 kW. I to już spokojniej, łagodniej opada. Źródłem tego ciepła jest rozpad radioaktywny produktów rozszczepienia głównie. Kolejne pytanie, panie profesorze. Jak duże gabarytowo mogą być reaktory wysokotemperaturowe? To znaczy chodzi o to, czy one mogą być skalowane. Na przykład do zasilania fabryki versus zasilanie regionu czy miasteczka. Absolutnie. My mówimy tak naprawdę o rozwiązaniach typu bateria, czyli kilkumegawatowych, które, proszę posłuchać, mogą działać przez 20 lat bez przeładowania. 15-megawatowy reaktor może przez 20 lat dostarczać ciepło, elektryczność tylko dzięki temu, że operator będzie tam siedział i patrzył na ten.
bez żadnych kosztów w gruncie rzeczy surowcowych czy operacyjnych. I skalujemy to, reaktor, który jest najbardziej dla takiego większego przemysłu, to jest około 165 MW. I takie reaktory były już budowane. Wspomniałem Państwu, że reaktor chiński to jest 250 cieplnych, 108 MW elektrycznych. Chętniej mówimy przy reaktorach wysokotemperaturowych o mocy cieplnej, dlatego że ciepło chcemy wykorzystywać również. Czyli do 250 dzisiaj mamy pełną na przykład pomiędzy 15 MW a 45 MW nie trzeba zmieniać rozmiarów. W gruncie rzeczy będziemy tylko prędzej cyrkulować, będziemy go chłodzić bardziej intensywnie. Także on ma fenomenalną cechę, że można oszczędzić paliwo poprzez pobieranie niższej mocy, jak nie potrzebujemy, i będzie nam dłużej działał. A chcemy większej mocy, w gruncie tak do 45 MW nasze szacunki mówią, w gruncie rzeczy można regulować pobór mocy tylko i wyłącznie odbiorem ciepła. A później trzeba skalować. Reaktor na 165 MW będzie miał między 8 metrów wysokości rdzenia, 8-7. Tam są również pewne cechy fizyki reaktorowej, które trzeba uwzględniać, żeby ten reaktor był bardzo stabilny i nie było żadnej możliwości, żeby nam fizyka zrobiła psikus, na przykład przez złe sprzężenia zwrotne. Ale generalnie rzecz biorąc, skaluje się bardzo dobrze. W pewnych marginesach skalowanie jest nawet, że tak powiem, bezwymiarowe, w tym sensie, że nie potrzebujemy zwiększać rozmiarów reaktora, tylko skracamy, jak eksploatujemy go z wyższą mocą, skracamy tylko okres eksploatacji do przeładowania, a jak mamy większe, no to możemy, że tak powiem, musimy go przeskalować również mniej więcej do 8 metrów wysokości i mniej więcej 1,5 raza średnica. Z tego, co pokazywałem na wymiarach na rysunku. Dziękuję. Jeszcze ostatnie pytanie zadam. Tak, już musi być ostatnie. Tak. Jest to pytanie o ekonomikę. Tak. Zadane w formie następującej. Ile kosztuje wytworzenie 1 megawattogodziny? 1 megawattogodziny energii w elektrowni jądrowej? I to tak w ujęciu całościowym. Czyli wydobycie, wzbogacenie paliwa, koszty eksploatacji elektrowni i tak dalej. Znaczy, ja powiem tak. Dzisiaj ocenia się, to sobie można przeskalować, ocenia się, powiedzmy tak, że 1 gigawat elektryczny, jeżeli weźmiemy taką jedną jednostkę elektrowni, będzie kosztował w dniu dzisiejszym około 8 do 9 miliardów euro. To sobie łatwo przeliczyć później na ten. Ale taki reaktor ma czas życia do 80 lat. Natomiast proszę nie zapominać, że koszty później składowania odpadów, czy też koszty nawet paliwa, to później pokrywa konsument, kupując prąd elektryczny. Także nie można patrzeć na reaktor jak tylko na koszt czegoś tam, tylko że to jest inwestycja w produkcję energii elektrycznej, która przy dzisiejszej technologii w gruncie rzeczy gwarantuje czas życia dłuższy niż sensowny, bo elektronika się szybciej zmienia, modernizuje i tak dalej. Ale generalnie rzecz biorąc, produkcja na przykład w starych, ja mogę powiedzieć, ile kosztuje 1 kilowatogodzina, kosztów takich rzeczywistych w reaktorze szwedzkim, który ma już spłaconą część kapitałową, ona kosztuje około, podzielimy przez 2, około 9 groszy za kilowatogodzinę. A my płacimy ile płacicie za kilowatogodzinę w Polsce? Ja płacę ponad 1,5 korony, czyli około 70 groszy za kilowat. I to jest jedna z najtańszych. Także no właśnie, także takie są mniej więcej koszty, które płaci konsument, a takie, które są koszty wytworzenia. Także zysk na tym jest też ogromny, muszę powiedzieć. I w tych kosztach około 7 czy 8 groszy wchodzi już to,
opłata za składowanie. Także proszę popatrzeć na to z drugiej strony. Jako dobrym interesem jest to, że po iluś tam latach, że tak powiem, konsument płaci około, no powiedzmy, prawie 7 razy więcej niż koszty wytwarzania. Czyli przebicie jest 7-krotne na kosztach produkcji. Mało jaki taki produkt, że tak powiem, dostarcza takiej rentowności. Natomiast dzisiaj duży reaktor będzie kosztował między 8 a 10 miliardów, ale jest to inwestycja na 80 lat i ten reaktor wyprodukuje sobie, proszę sobie policzyć, ten gigawat elektryczny pomnożyć razy ilość sekund przez rok, razy 80 lat, razy wydajność 90%, czyli 0,9, no to zobaczymy, jakie to ogromne pieniądze, które ten reaktor zarobi. On zarobi, podejrzewam, około 100 razy więcej niż kosztuje, ale w ciągu 80 lat. Ale to jest zadanie państwa, żeby tam, gdzie inwestycja jest bardzo długoplanowa, żeby nie liczyć na szybki zysk, tylko na zysk właśnie z perspektywy funkcjonowania państwa. Dlatego ja uważam, że państwo nie może abdykować z odpowiedzialności za produkcję i dostarczenie energii dla swoich obywateli w perspektywie bardzo długofalowej i długoplanowej. I z tej strony trzeba patrzeć na koszty energetyki jądrowej. To jest jak rzadko i proszę pamiętać, przez te 80 lat mamy gwarantowane, że się nam paliwo nie skończy, ani że Rosjanie nie zakręcą kurka. I tym aspektem musimy skończyć, bo ja już muszę. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Panu Grzegorzowi za zaproszenie i za bardzo miłe prowadzenie. I do zobaczenia na następnych wykładach. Zapraszam serdecznie na wykłady naszych kolegów. Pan Grzegorz będzie też wykładał. Na pewno będzie bardzo interesująco. Proszę się, tak powiem jak to proszę się nie odłączać. Do widzenia. Dziękuję, serdecznie dziękuję panie profesorze. Dziękuję za obecność, dziękuję państwu za obecność. Dziękuję panie profesorze za wykład i państwa serdecznie zapraszam na kolejne wykłady, które zaplanowaliśmy w ramach naszego 3-częściowego cyklu. Za tydzień, 1 grudnia, również o 17:00 odbędzie się spotkanie, podczas którego poruszymy kwestie związane z zasadą działania reaktora wysokotemperaturowego oraz aspekty bezpieczeństwa tej konstrukcji. Za 2 tygodnie, natomiast 8 grudnia, zostaną przedstawione podstawy techniczne konstrukcji reaktora wysokotemperaturowego. Serdecznie dziękuję za uwagę i ponownie zapraszam na kolejne wykłady. Dziękuję.